We got your warning. We've been waiting. Gentlemen, I want to introduce you to my friend, Optimus Prime. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy na Królestwie 3289 i kontynuujemy nasz, jakby tak powiedzieć, cały podcast, czy też opowieści o królestwach i królach. 3289 okazało się, że jest też polskim królestwem, o którym możecie też troszeczkę posłuchać na podcaście opowieści o królestwach i królach związanych z Królestwem 3299, bo tak się w sumie dowiedziałem o tym, że tutaj jest trochę polskich graczy. Jest tutaj, jakby tak powiedzieć, też polski król, Sandy. Siema, Sandy. Siemanko. Sandy jest tutaj królem na tym królestwie. Też jest tutaj, prowadzi paru Polaków. Masz jakiś graczy w R4 tutaj, jeżeli chodzi o Polski? W tym królestwie, czy nie jeszcze? To znaczy mam rotujących M4, którzy są w top 2 sojuszu, ale na tą chwilę, jak sobie spojrzysz, to wydaje mi się, że chyba nie. Znaczy chodzi mi o to, czy masz jakichś Polaków, którzy też są tutaj jako R4 i rotujesz, czy to głównie polegasz na tych zagranicznych graczach? Nie, mam też Polaków. Mam Polaków, którzy wykonują dla Królestwa naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrej roboty, także to nie jest tylko moja zasługa. Aczkolwiek graczy mam bardzo mieszanych i naprawdę znajdziesz tutaj wszystkie narodowości. Na tą chwilę widzę, że w ekipie USA, Niemcy, Wietnam, Rosję. Czy trochę macie tych graczy? Jest mieszanka. No to i dobrze. Jest mieszanka. To dobrze, że macie mieszankę, to daje duże plusy, jak macie właśnie mieszankę. Powiedz mi taką jedną rzecz. Ja ogólnie chciałem tutaj nagrać filmik dotyczący paru rzeczy. Na pewno chciałem, żeby tutaj widzowie dowiedzieli też o waszym królestwie, jak to wyglądało u was ogólnie od KVK1 i jak się wy w ogóle tutaj pojawiliście na tym królestwie. Czy to był jakiś projekt skoczka, czy dołączyłeś do jakiejś ekipy, czy z jakąś swoją ekipą Polaków tam dołączyłeś. Jak to ogólnie wyglądało od początku tego królestwa, bo to zawsze każdego to najbardziej ciekawi w królestwie, nie? Znaczy w królestwie najbardziej ciekawi widzów, jak tutaj nagrywamy filmy o opowieściach, królach i królestwach. Dobra, ja muszę cię przeprosić, bo jednak mi się słuchawki rozładowały, więc będę kontynuował na defaultowym mikrofonie. Dawaj normalnie. Mam nadzieję, że nie będzie pogłosu. Wiesz co, jeżeli chodzi o początki królestwa, ojejku, tak daleko sięgnąć. To było królestwo, w którym tak naprawdę byłem od samego początku. Właściwie jak sobie spojrzysz na historię królów w Zaginionej Świątyni, no to praktycznie od pierwszego króla do tego momentu jestem praktycznie tylko ja. Także zacząłem tu grać, zacząłem w jakimś losowym projekcie skoczków, nawet nie znałem tych ludzi, gdzieś tam po kolei od R4, poradę, gdzieś tam się wdrapałem po kolei, bo po prostu byłem w tym dobry. No i w końcu przyszło tak, że no, trzeba było przejąć obowiązki króla. Niestety wieloryb, który był wtedy jakby na szczycie, to zazwyczaj jest tak, że w młodych królestwach władzę przyjmuje wieloryb. No nie miał czasu grać, nie miał czasu być aktywny. Ja rozmawiałem z nim gdzieś tam prywatnie, no to po prostu wszedł do gry, przerzucił na mnie R5, no i tak zostało. Czyli po prostu stwierdził, że się nie chce tam męczyć i oddał tobie, żebyś ty to poprowadził, tak? Tak. Ogólnie stwierdził, że no nie miał czasu, on wcześniej już był nieaktywny, on gdzieś się tam logował raz na 2 tygodnie i tak dalej. No to tak nie działa, kiedy jesteś R5. No R5 musi być zawsze aktywny. Albo musi mieć naprawdę świetną ekipę R4. No nie zbudował ani jednego, ani drugiego i tak naprawdę trzeba było wszystko budować od zera. Przy czym no KVK1 to jest jeszcze budowanie królestwa od zera. Więc tutaj no był jakby zapas czasu, żeby to wszystko zrobić. A powiedz mi, jak ogólnie KVK1 u was wyglądało? Jak nasze walki wyglądały przede wszystkim? Krwawo, bardzo krwawo. Jeżeli chodzi o KVK1, u nas było ogólnie 3 królestwa pozostałe z naszego regionu. Powiedzmy, że 2, bo jedno z królestw było martwe, więc nie brali udziału w walkach jako takich. No i oni gdzieś tam nas zapraszali do sojuszu, no ale stwierdziliśmy, że jako to największe królestwo w regionie, no podejmiemy wyzwanie i będziemy walczyć z 2, żeby było bardziej ciekawie.
No i niestety te walki w KVK1, no zostaliśmy pokonani, pomimo że byliśmy w stanie pobić 92, Mhm. no to gdzieś kilku graczy z 90-0, z 9-0 było dla nas zbyt mocnych. Mhm. Byli zawsze online. Mieliśmy przeciwnika, który zrobił 2 biliony punktów zabicia w KVK1, więc on naprawdę młócił pomimo naszych starań. Mhm. No i gdzieś nie przeforsowaliśmy tego, żeby to KVK1 wygrać. Ale ogólnie w walce było bardzo dobrze. Bardzo długo walczyliśmy. Nie wiem, czy można to nazwać jakąś wielką przyjaźnią, bo tam troszkę Mhm. toksycznie było na czacie. Mhm. Ale jeżeli chodzi o to, jak się grało, jak się walczyło, jak się zachowało królestwo, no to tutaj bez większych problemów naprawdę przetrwaliśmy to dobrze. Nie mieliśmy jakichś migracji wychodzących. Praktycznie po KVK1 cały czas ta ekipa, ten rdzeń jakby królestwa, który miałem, został w pełnym składzie. Mhm. No i też złapaliśmy bardzo dobrą migrację przed KVK2, więc tutaj też trochę tych mocnych kont jeszcze przyszło do nas dodatkowo. Mhm. Czyli już tak też KVK 1 i tam sobie ta dwójka wam, bo na KVK 2 powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Wy na KVK 2 też mieliście challenge, prawda? Tak jak na KVK 1. No, na KVK2 walczyliśmy, to też było tak, że No. mieliśmy 3 królestwa, które miały być naszymi sojusznikami. Jedno Mhm. było teoretycznie słabsze, Mhm. które tam raczej robiło za rolę pomagiera. Mhm. Od strony frontu znowu z 90 i 92, bo spotkaliśmy ich ponownie jako Mhm. przeciwników. No i mieliśmy 2 królestwa, które miały być naszymi sojusznikami, które wyeliminowały się wzajemnie. Mhm. Więc no tutaj było krwawo, bo przez ponad tydzień walczyliśmy przeciwko 4 królestwom. Okej, czyli KVK1 i KVK2 takie dość ciężkie KVK i też pewnie tam kwestia, tak jak mówisz, że ta dyplomacja też taka różna byłaby, jeżeli wy walczycie przez cały czas na na tyle stron. A powiedz mi KVK2, jeżeli przed KVK2 wam po prostu dobrze wyszły te migracje, jak z tymi 50 migracjami wam się udało ogarnąć? Mieliście jakieś fajne Bardzo konta? dobrze, bardzo Aha, dobrze. okej. Mieliśmy naprawdę fajną migrację, mamy dużo mocnych kont, Mhm. mamy dobrych garrison liderów, mamy dobrych rally liderów, także jesteśmy w stanie tutaj to wszystko ciągnąć do przodu. Okej, czyli dobrze mam migracja, bo wiem, że czasem, wiesz, na migracjach to się wbijają, Wiesz co, wiesz... tutaj ironicznie myślę, że trochę KVK1 pomogło z racji tego, że je przegraliśmy, bo to Mm, też zmniejszyło jakby zainteresowanie królestwem, więc ta tak, grupa, która planowała do nas przyjść, miała łatwiej się wbić. to prawda. A Wtedy mniej też. tych takich losowych, aplikujących kont mogło być. Mhm. No też racja. A jak ogólnie oceniasz po tych zmianach KVK2, jeżeli chodzi o te migracje i jeżeli chodzi o przyjęcie tylu takich, można powiedzieć, starych też kont, no bo te konta są dość wtedy starsze, jak przychodzą na KVK2, w sensie, czy to uważasz, że to jest dobre rozwiązanie, którą Lilith wypuściło, czy tak? Może tak, Wiesz może co, nie. ja myślę, że tutaj w tym wszystkim Lilith miała swój większy plan Mhm. i ogólnie planem Lilith jest to, żeby jakby przygotować te młodsze królestwa bardziej pod kątem SOC. Mhm. Dlatego w KVK3 wypuszczają już dowódców SOC, dlatego pierwsze KVK4 tak na dobrą sprawę jest grane wciąż w tym samym regionie co KVK3, żeby Mhm. taki bardziej miękki start zrobić dla tych graczy, którzy wchodzą do gry, Mhm. zanim wejdą na te naprawdę rozgrywki w KVK5, gdzie już wszystkie królestwa jest brana cała pula do losowania i do matchmakingu. Mhm. A mniej więcej Polaków ile masz na królestwie? W sensie tak procentowo, ile byś powiedział, że masz Polaków u siebie? Myślę, że na tą chwilę będzie tak 10, może 15 wśród tych wszystkich Mhm. narodowości. Czyli nie jest aż tak strasznie Może dużo, no. troszkę No, okej. więcej. Nie jest to jakoś bardzo mocne królestwo. Ja też nigdy nie nastawiałem się na budowanie polskiego królestwa. Mhm. Widziałem parę razy, jak to działa i no, trochę smutno to powiedzieć, ale wśród Polaków, których spotkałem, raczej nie było dobrych wojowników, Mhm. albo przynajmniej bardzo rzadko się zdarzały wyjątki od tej reguły. No tak, to No i prawda. też nie było to coś, czego szukałem, czym się kierowałem. Mhm.
No to prawda, no czasem jest tak, że nie są jakby tak powiedzieć ci Polacy nie są jacyś tam dobrymi walczakami, jest mało Polaków, którzy naprawdę dobrze grają. I dlatego tak jak mówisz, dużo ludzi właśnie się skupia na tych zagranicznych też graczach, nie? Zresztą tutaj jak przeglądałem, właśnie tak gadaliśmy wcześniej, przeglądałem właśnie tam poziomy sojuszu, jeżeli chodzi o skrzynkę, którą tam zdobywacie co jakiś czas, no to też widać, że jest różnica. Ogólnie jeżeli chodzi o KVK 1 i 2, no to takie najciekawsze rzeczy już nam w sumie powiedziałeś, a teraz jesteście podczas KVK 3, nie? Zgadza się. I teraz KVK 3, no tutaj z tego co widzę i z tego co pisaliśmy parę dni temu, no to gwiazda się szykuje, tak? Tak, ogólnie rzecz biorąc gwiazda jest już przesądzona, bo byliśmy umówieni z sojusznikami w ten sposób, że bierzemy pod uwagę punkty zabicia z Kingslandu, jeżeli chodzi o gwiazdę. Także tutaj już więcej podliczania nie będzie. No rozumiem. Także już wiemy, że ta gwiazda jest nasza. Natomiast braliśmy pod uwagę tylko Kingsland z racji tego, że niestety nasz przeciwnik 05, czyli to królestwo, które jakby graniczyło z nami, to drugie Imperium A, no nie bardzo stawało na linii frontu. Rozumiem. Trochę im te walki nie wychodziły, raczej woleli uciekać. No, widziałem, że były umiejętności króla odpalane, żeby ścigać ranne marsze koło przejścia, więc no nie świadczy to o nich najlepiej. Jakby ciężko było ich wywabić w pole, żeby stanęli naprzeciwko naszego Murderbola. No, czyli trochę odpuścili, stwierdzili, że już nie ma sensu i KVK totalnie tutaj rozegrane. No czasem tak jest, że KVK się kończą wcześniej i w Kingland już praktycznie walki nie ma. No ale to też zależy, wiesz, od siły danego KD, no i jeżeli dane KD pokazuje tak jak wy, że macie tutaj taką większą siłę, no to niestety niektóre królestwa są bardzo zniechęcone, żeby wejść w ogóle do tej strefy. No czasem tak bywa. Niestety, Przyznam, tak. że wyszli i Tak? no stawili się lepiej niż żeśmy to oczekiwali. No to chociaż tyle, bo myślałem, że w ogóle nie walczyli. Chociaż przez te parę godzin walczyli, co prawda nie szło im to, no gdzieś tam się chowali, ale próbowali formować te piłki, próbowali walczyć, próbowali trzymać front, próbowali nas zablokować. Jeżeli chodzi o taktyczną stronę KVK 3, no nie było tu dużo taktyki z racji tego, że było bardzo jednostronne, bo my weszliśmy we 4 królestwa i każde z 4 królestw wyeliminowało swojego oponenta, także tutaj nie było jakiejś zmiany nagle toru KVK. No ale wygraliście Raczej ogólnie. jak weszliśmy, wzięliśmy co nasze i tyle. Czyli na pewnym celu. U was w królestwie jest gracie na 2 sojusze, czy na 1? Jak to wygląda u was? Na 2 skorupy. No w tej chwili więcej siły ognia się zbiera w tym pierwszym sojuszu. Też od początku go planujemy jak najwyżej popchnąć, jeżeli chodzi o terytorium, żeby jak najwięcej miejsc na nagrody zgarnąć. Także tutaj nawet jeżeli patrzysz w tej chwili na naszą mapę, no to widać, że ten sojusz A ma bardzo rozległe terytorium, ma ponad 180 miejsc w tej chwili. Także tutaj no, pchamy w tą stronę, żeby jak najwięcej tych graczy jednak nagrodzić. A jeżeli chodzi o Seeda, to wy jesteście w Seedzie A, B? W tej chwili Seed A. Walczymy jako Seed A, no i powinniśmy walczyć z drugim Seedem A. Rozumiem, czyli czy na KVK 4 planujesz jakieś zbicie tego Seedu, czy raczej w tym Seedzie chcesz zostać w tym Seedzie A? Nie, jeżeli chodzi o KVK 4, to no mam nadzieję, że nasz przeciwnik będzie silniejszy, jeżeli to będzie dalej w tym samym regionie, a z tego co wiem, będzie. Tak, bo KVK 4 to jest Heroic Anthem i to będziemy mieć w regionie, tylko żeby ten region będzie taki bardziej poszerzony niż to, co mieliście przy ostatnim 3 KVK, nie? Mamy troszkę większy. Mam nadzieję trafić na jakieś bardzo silne królestwo. Ja bym chciał bardzo walczyć ponownie z 94 albo z 3310. Poza tym, patrząc po ilości aplikacji i po tych ludziach, którzy chcą tu przyjść, nie sądzę, żeby było wykonalne w naszym wypadku zbicie Seeda. Rozumiem, okej. Ja mam co prawda paru farmerów, których gdzieś tam chciałbym się po cichu pozbyć, ale to jest parę kont, to jest może 5-6 kont takich większych, które rzeczywiście coś zmieniają w matchmakingu. A cała reszta królestwa, ja mam nadzieję, że oni tu zostaną i będą dalej walczyć razem z nami. No, czyli mieliście w miarę aktywnych graczy na tych KVK.
No dużo na KVK. Tak, ja mam bardzo aktywnych graczy. No przyznam, Plus, że plus. tutaj od strony taktycznej trochę nie postaraliśmy się. Z racji tego, że właśnie martwiliśmy się o DKP w Kingsland, jak to będzie, no i trochę poleciały rozkazy, aby ścigać te punkty zabójstwa, więc jako takiej czystej walki nie było aż. Po prostu chcieliśmy zmiażdżyć i zgarnąć jak najwięcej, żeby upewnić się, że tą gwiazdę sobie weźmiemy w końcu. Bo już trzecie KVK, czekamy. Miło by to było zabrać do domu. Kumam. Nie, bardzo dobrze wam się to udało, to zdobyć tą gwiazdę i w KVK 4 będziecie już, mi się zdaje, że naprawdę już tak walczyć na takie najmocniejsze KD w waszej okolicy. Raczej tak to przeważnie dobiera oczywiście, wiem troszeczkę z doświadczenia. No powiedz mi, jeżeli chodzi o właśnie KVK 4, bo już wspomniałeś, że tam masz dużo aplikacji i już jak się przygotowujecie do KVK 4? W sensie masz zamiar przyjąć więcej tych takich graczy, którzy są naprawdę nieźli, z tego co tam mówisz, czy ogólnie masz jakiś tam limit, gdzie nie chcesz go też przekroczyć? Bo różnie to królowie robią. Na KVK 4 będziesz miał 150 miejsc, jak dobrze pamiętam, takich cross-season, nie? 150 miejsc. Przygotowujemy w tej chwili kolejną skorupę sojuszu, jeżeli takowa będzie potrzebna, gdzieś tam dla graczy. Także nawet w tej chwili jest 89R na mapie KVK. Tam jest technologia już praktycznie wymaksowana. W tej chwili najaktywniejsi gracze trzymają tam swoje farmy, pchają tą technologię jeszcze do przodu. Także będziemy mieć 3 wymaksowane skorupy. Również terytorium w Królestwie Domowym jest dobrane pod to, żeby przygotować tą skorupę do walki. Także jeżeli będzie trzeba, to w KVK 4 wejdziemy 3 skorupami. Czyli już takie będzie mocne seed A w tym momencie, jeżeli tak planujesz na 3 skorupy zagrać. Jeżeli będzie taka możliwość, to tak zagramy. Wolę mieć tą skorupę i nawet trzymać ją jako sojusz farmy przygotowaną. Tak, oczywiście, bo to też tak. może być wykorzystane, nie? To nie jest wcale powiedziane, że to się zmarnuje. Tak, oczywiście, Równie tak. dobrze możemy to zbudować i wykorzystać do inwazji, więc to zawsze lepiej mieć, niż później szukać. Tak, jeżeli chodzi o wersje takie farmerskie, to oczywiście to się już nawet przykład KVK1 coś takiego buduje, żeby mieć w każdej chwili, żeby rzucić forty, albo rzucić fort 1, albo zabezpieczyć i fortami właśnie takich na tą chwilę mamy przygotowanych 8 sojuszy, które są w stanie rzucić fort gdzie chce, więc my jesteśmy w stanie wyblokować wszystko, a to jest typowo sojusz z wymaksowaną technologią, który może też być wykorzystany do walki, żeby nie dać przeciwnikowi tej przewagi, wiesz, sojusz farmy, tam że bez technologii ludzie giną. Tak, że w Openie to się nie będzie sprawdzało. Nie, to masz dużo racji, oczywiście, że tak powinno być, jeżeli chodzi o KVK, przyszłe wasze KVK 4, nie? Jeżeli chodzi o KVK 3, no to już mniej więcej tutaj takie najciekawsze rzeczy już mi powiedziałeś, a powiedz mi taką jedną rzecz, KVK 3 przegadaliśmy, KVK 4 już mniej więcej widzowie będą wiedzieć, jak to ich przygotowujesz przede wszystkim, a powiedz mi teraz tak, bo ja na was natrafiłem jeszcze wcześniej, zanim poznałem 3299 Króla, kiedy przeglądałem Ligę Ozyrysa. I tam już natrafiłem na was, nie wiedziałem wtedy, że tam jest polski król, jest paru graczy R4 i tak dalej. Tylko jakby tak przeglądałem sobie tak te królestwa, które wychodziły wtedy z playoffów. No i właśnie tam na was natrafiłem, nie? Ja ostatnio właśnie jak rozmawiałem z królem z 3299, jak mi właśnie pokazał królestwo wasze, które tam zdobywa się tą gwiazdkę i potem tak przeglądam, potem te play-offy na Lidze Ozyrysa, teraz właśnie w sumie tutaj widzom pokazuję, to patrzyłem, przeglądam, mówię, kurde, przecież oni byli normalnie w playoffach byliście, tak? Bo wy wyszliście. Nie, my byliśmy w grupie, niestety w grupie. odpadliśmy na 16 miejscu. O właśnie, grupówkę mieliście, tak, eliminację. To królestwo było, ale no byli mocniejsi od nas. Tutaj nie byliśmy w stanie tego już przeforsować. Kurde, wiesz, że wy tutaj gdzieś byliście, bo ja tak przeglądałem to i wy nie byliście tam jakoś gdzieś nisko, tylko już tych, kurde, nie ma tych chyba, żeby zobaczyć, bo harmonogram ja tu przeglądam, to mi pokazuje tylko, wiesz, fazę pucharową. Ale nie, no ogólnie, jak ogólnie oceniasz Ligę Ozyrysa w waszym wykonaniu, ogólnie te królestwa młode, które tam są, które z wami rywalizowały? O, jesteście. Jeżeli chodzi o fazę grupową i te pierwsze mecze, tam grupa pierwsza, grupa druga, no to jeszcze było takie trochę dogrywanie się, bo wiadomo, że ta cała taktyka nie działała tak jak trzeba.
że jeszcze gdzieś tam to podążanie za znacznikami nie działało. Później jak wychodziliśmy z grupy drugiej, to już mieliśmy poważny mecz i wtedy na przykład byliśmy przygotowani na to, że wiemy jak przeciwnik zagra swój mecz, bo od 3 meczy grał cały czas tak samo, atakując górny ołtarz i cofając się później od tyłu po arkę. Więc wystawiłem tam swój najmocniejszy garnizon do tego ołtarza, no i sprawdziło się to, bo ich kompletnie zablokowaliśmy tam. No i wyszliśmy nawet z tej grupy drugiej, właśnie dostając się do finałów. No właśnie widzę, że to w drugiej grupie graliście właśnie z Kadeba W55B i tutaj właśnie tak wygraliście 10 koła punktami. I to był wasz najtrudniejszy w fazie grupowej play-off, chyba najtrudniejszy mecz, nie? Tak, tam był rzeczywiście trudny mecz i tam się bardzo dobrze taktycznie wszyscy oficerowie spisali i bardzo dobrze taktycznie zostało to rozegrane. Podobało mi się, jak były wypełniane ataki, podobało mi się to, jak się trzymali wszyscy tego, żeby jednak trzymać te obiekty. Garnizony się bardzo dzielnie trzymały, no tutaj już byliśmy przygotowani i staraliśmy się to ugrać jak najlepiej się dało. Właśnie widzę, że tutaj mieliście takie no i potem właściwie w 1.16 odpadliście z 3.1.9.7, które znowu odpadło z 3.2.2.7 zaraz w ćwierćfinałach, więc... Jeżeli dobrze pamiętam, 3.2.2.7 ma u siebie graczy z 1V, także oni są faworytem tutaj. To jest ekipa, która przyszła z 1V, także to dziękujemy. To nie wchodzi w grę. Ale to dobrze, że powiedziałeś, bo przynajmniej zaczynamy wiedzieć, też się dowiedziałem w tym świecie Sobka, jakie to są mocniejsze królestwa w tym, bo powiem szczerze, no ja właśnie ten świat Sobka w ogóle tak, jeżeli chodzi o KD, bardzo mało znałem, a tutaj jeżeli właśnie mówisz 1V, to ja się nie dziwię, że oni w finale są, no, jak słyszę o 1V, to wiem, że 3-2-1-12, który jest ich przeciwnikiem na finale, będzie miało bardzo ciężko. Oni, jeżeli im się uda, to gratuluję, bo na pewno bardzo dobra drużyna. W końcu dostali się do finału. No ale jeżeli chodzi o tych graczy z 1V i to, jak wyglądał nasz mecz finałowy, ten, w którym niestety odpadliśmy, gdzie nie mogę zarzucić nic moim ludziom ze względu na to, jak walczyli. Przeciwnik był po prostu silniejszy. Byli w stanie wyprowadzić w pole więcej marszy. Trzymali się dobrej taktyki, bo wiadomo, że jak wszystko idzie zgodnie z planem, to wszystko idzie zgodnie z planem. Tak naprawdę gorzej jest się trzymać tego planu, kiedy rzeczy się nie udają. Więc oni nas przebili w polu, no jak nas przebili w polu, to mieli otwarte pole do tego, aby robić kolejne rally, kolejne mobilizacje, no i nie byliśmy w stanie im stawić czoła. Pomimo, że tam ludzie zdrowo już leczyli jednostki i naprawdę nawet te konta SOC, no bo tutaj głównie mówimy o tych kontach SOC, które walczyły w lidze Ozyrysa, tak? To jest cały czas jakby echo tej migracji z KVK1. No, więc oni tutaj stawali bardzo dzielnie, no ale nie udało się już. Nie udało się tego przeforsować, nie przebiliśmy ich w polu, więc to nie dało nam jakby otwartych drzwi do tego, żeby tutaj zrobić rally. No i też zabrakło jednego z naszych najsilniejszych graczy, naszego jakby rally lidera, strażaka, który no niestety nie mógł grać o tej porze. Akurat coś mu tam wyskoczyło. Okej, no a dużo macie kont ogólnie na VIP 18? U was w królestwie, czy? Jest tego trochę. Jest tego. No nie, pytam, bo to na lidze Ozyrysa bardzo ważne, nie? Konta 18 potrafią zrobić różnicę w sam Open Field, prawda? Tak, mieliśmy rally liderów z VIP-em 18, mieliśmy garnizony z VIP-em 18, także tutaj było czym walczyć, mamy czym walczyć. No to dobrze, bo przynajmniej wiedzieliście to. A Liga Ozyrysa wam wypadała jakoś między KVK2 a KVK3? Tak, nie mieliście takiego problemu, że walki wypadały wam jakoś w Kingsland? Liga Ozyrysa, jeżeli chodzi o czas, to wypadła nam akurat bardzo dobrze, bo to był okres przygotowań przed KVK3, jeszcze nie zaczęły się żadne walki nawet, więc my byliśmy, no tyle, że nie trenowaliśmy trochę wojska, bo to wiesz, pomimo tego, że jakoś wiedzieliśmy już, że jesteśmy tym seedem A i tak naprawdę byliśmy na to gotowi, przygotowani, no to też nie ma sensu tego matchmakingu jakoś sztucznie podbijać trenowaniem nie wiadomo jakich jednostek, bo to się po prostu nie sprawdza, więc trzymaliśmy tą moc w miarę nisko, pomimo że już wiedzieliśmy, że wchodzimy jako Królestwo A.
Mhm. Okej. Też ma znaczenie, jak tutaj działacie. Też pokazuje, Więc- że z głową coś robicie, nie? Nie byliśmy osłabieni, nie byliśmy tak, że wiesz, nie mamy czym walczyć, ale też nie byliśmy jakoś super wtedy napompowani jeszcze. Mhm. Rozumiem. A powiedz mi taką jeszcze jedną rzecz a propos twoich, jakby tak powiedzieć, graczy. Jak tutaj sobie rozwiązujesz sprawę na tak młodym królestwie też i tyloma wielorybami, bo powiedzmy, że tam krakenami. Jak rozwiązujesz temat MGE? E, Układamy. Jeżeli chodzi o MG, Mhm. no to teraz zależy, co porównujemy, bo jeżeli chodziło o wcześniejsze MG, no to po prostu była lista robiona i raczej ludzie się tego trzymali. Nie zdarzyło mi się za bardzo, żeby ktoś tam próbował ukraść MG. Może gdzieś tam jakiś farm killer albo zawiedziony gracz Mhm. raz czy dwa coś próbował, ale wtedy podbiliśmy punkty topki, żeby i tak wzięli swoje nagrody. Mhm. Teraz sytuacja wygląda trochę inaczej, no bo jesteśmy w KVK 3, MG się zmieniło, mamy dowódców SOC, więc tutaj jeżeli chodzi o MG, patrzyłem bardziej na to, kto się sprawdził w KVK 2, kto był aktywny, kto aktywnie walczył, Mhm. ile mają złotych głów, jak są przygotowani pod względem ekwipunku, żeby przygotować sobie już garnizony pod KVK 3, gdzie tych dowódców potrzebujemy w polu. Mhm. Może w polu, we flagach właściwie, nie w polu, to tak No źle tak, to powiedziane. flaga, rację. A OpenState u was ogólnie dobrze sobie radzi? W sensie nie macie jakby takiego zapotrzebowania w tym momencie na KVK 4, czy potrzebujecie graczy bardziej open field, czy ten Garrison i Rally ci po prostu wystarcza? Na tą chwilę mam garnizonów i rali na tyle, żeby było czym walczyć Mhm. i mamy jak tym grać. Ale jeżeli będzie ich więcej, to zawsze któryś z nich chętnie pójdzie open field, to wiesz, to jest taka zasada, że no, garnizon lider będzie miał czym walczyć w Mhm. open fieldzie, a open field nie zrobi garnizonu, więc No im tak. więcej, tym lepiej. A powiedz mi teraz taką jeszcze jedną rzecz, jakie są u was wymogi, jeżeli chodzi o dołączenie do was? W sensie, czy macie jakieś wymogi w ilości marszy, spełniony KP, siły, nie wiem, giru? Bo wiem, że każde królestwo zawsze ma tam jakieś inne takie swoje, jakby tak powiedzieć. Jeżeli chodzi tak stricte o to, na co patrzyłem wcześniej, jak mieliśmy tych miejsc mniej, Mhm. jak było tych miejsc 50 po KVK1, Mhm. no to starałem się tak dobierać graczy, żeby przynajmniej mieli te 2 biliony zabójstwa i przynajmniej 3 marsze w pełni legendarne, gotowe do walki. Mhm. Rozumiem. I to był taki wymóg, po którym braliśmy graczy na naszą listę. Mhm. I rzeczywiście większość tych kont się do nas dostała, bo mieliśmy chyba 35 udanych migracji z naszej grupy. Mhm. Także 35 na 50 to jest świetny wynik, jak dla mnie. Mhm. Zwłaszcza, że tam nie ma żadnej kontroli. No teraz troszkę spuszczam z tonu, z racji tego, że tych miejsc jest więcej, też nie zamierzam nikomu jakoś sztucznie zabraniać migrować do nas. Mhm. No ale porównuję statystyki, gdzieś tam ten wiek konta, już wiem jak te konta mniej więcej grają. No i jak widzę konto, które ma 4 lata i ma bilion zabójstwa, no to przepraszam, ale uprzejmie powiem takiemu osobnikowi, że myślę, że nie będzie się czuł dobrze w naszym królestwie i powinien poszukać czegoś mniej aktywnego, bo tutaj się nie odnajdzie. Mhm. Rozumiem. Wiesz, że też nie chcę na siłę kont, które mi będą spały między sezonami, w momencie, kiedy Tak. potrzebujemy nabijać prędkości, kiedy potrzebujemy cię dozbrajać. Tak, to prawda, to jest ważne, żeby znaczy między sezonem też być aktywnym. Przede wszystkim też twoja rada R4 musi być aktywna i przygotowywać na kolejne KVK ludzi, no bo to jest ważne. Nie da się całkowicie taki mieć sezon jałowy, że totalnie wyrąbany i nic nie będę robił, tak? No, trzeba tutaj się wiedzieć o tym, Raczej że... nie mamy problemu. Mamy bardzo dużo graczy natywnych, Mhm. tak, tutaj, którzy zaczynali swoją grę gdzieś w tych królestwach. Mhm. Mamy bardzo dużo mocnych graczy, którzy zaczynali w tych królestwach w tej okolicy, bo są konta, które jakby startowały razem z nami, mają te 300 dni i też mają już ponad bilion zabójstwa, więc no, to też kształtuje moje wymogi a propos ludzi przychodzących do nas. Mhm. No wiadomo, też potrzebujesz coś lepszego niż... A jeżeli chodzi o semisezon, jakbyś miał jakieś młode konta przyjąć, które tam nie mają
2 bilionów? Jak uważasz pod tym względem? Mówię o Semi, nie Jak Cross. najbardziej, jak najbardziej. Jeżeli to są konta z naszego tutaj sezonu, są aktywne, Mhm. no to też się staram to jakoś dobierać pod względem tego, jak oni się odnajdują, jak się z tymi ludźmi rozmawia. Też zawsze staram się parę słów zamienić, zanim takie osoby przyjmę. Często są całe grupy, które do nas przychodzą, tak samo jak w tej chwili mieliśmy kolejne grupy migracyjne wręcz. I no staram się dla nich znaleźć odpowiednie miejsce i też gdzieś jakąś odpowiednią atmosferę, żeby oni się dobrze czuli w tym królestwie, no i przede wszystkim mieli zabawę z tego, że gramy razem. No tak. A kwestia eventów, jak wam wyglądają eventy? Mniej więcej w jakich godzinach tworzycie te eventy? Bardziej się staracie dopasować do anglojęzycznych graczy? Powiedzmy, nie wiem, 14, 13 UTC, czy bardziej tak pod wieczór na czas europejski? No i też jak wam te eventy wychodzą? W sensie, bo pewnie już o mobilizację sojuszu już mieliście, nie? Czy jeszcze nie? Tak. Jeżeli Mieliście. dobrze pamiętam, ostatnia mobilizacja sojuszu skończyła się w A na 18 poziomie. To bardzo dobry wynik. No oczywiście, że tak, jak to było jedne z pierwszych. Wiecie, na początku na początek i tak musicie się tam wybić, nie? W tych. Ale to już jesteśmy dość wysoko, bo wchodzimy w topkę praktycznie za każdym razem. No i teraz ten poziom 18 też został raczej na spokojnie osiągnięty. Także No teraz za niedługo będzie chyba kolejny. to. No to dobrze, nie, bardzo dobrze, bo to też pokazuje, że królestwo jest stabilne i też ludzie wykonują swoje zadania. Nie są jakby tak całkowicie w off-seasonie. Nie, u nas jeżeli chodzi o aktywność naprawdę nie ma problemu. Zarówno jeżeli chodzi o R4, ja też mam więcej R4 wiadomo niż tych 8. Ja mam osoby, które mogę w każdej chwili jakby podmienić, jeżeli ktoś jest offline. Tak samo mam osoby, które mogę wrzucić na R5, jeżeli ja akurat jestem offline i które będą kontynuować walkę. No tutaj wchodzi też temat rotacji króla, którą też nie mam z tym żadnego problemu. Ja mogę siedzieć w R1. Ja spędziłem w sojuszu top 2 prawie miesiąc i tak nikt nie miał wątpliwości, kto jest królem w tym królestwie. Wiem, o co chodzi. Po prostu ludzie wiedzieli co i jak, nie? Dokładnie. Ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu, żeby tą R5 dać komuś innemu. I tak wiem, że mam na tyle dobry autorytet, że nie muszę się o nic martwić. Okay. No tutaj mi jakiś kod błędu wyskakuje, kiedy pokazuję na waszą mapkę. Może jakiś malutki lagzor się zrobił. A powiedz mi taką jedną jeszcze opcję z waszym królestwem. Czy mieliście jakieś tam problemy związane z farm killerami, z MG złodziejami, którzy wam chcieli, jakby tak powiedzieć, zrobić pod górkę? Mieliście właśnie jakieś takie konta, które były wam dużo problemów i nie chciały wam, jakby tak popuścić, jeżeli chodzi o współpracę, nie? No bo nie ukrywajmy, że niektórzy ludzie mogą być niezadowoleni, na przykład z niedostania jakiegoś tam miejsca w MG, czy też z innych tam powodów, nie? Wiesz co, ja mam tak, że mam 3 oficerów, którzy się zajmują stricte, że tak powiem, robią jako policja, ścigają takich ludzi. Jest utworzony na naszym Discordzie plik ogólnodostępny, w którym przechowujemy ID, imię, ostatnią lokalizację takiego delikwenta. I po prostu z automatu, jeżeli jakieś konto znajdzie się na tej liście, jest automatycznie blokowane przez wszystkie sojusze w naszym królestwie. Cała strefa druga jest zamknięta przez sojusze jakby pod nadzorem Rady. Farmerskie, nie? Więc po prostu jedna komenda na czacie i taka osoba jest wyłączona z królestwa, nie dostanie się pod żadnym pozorem do strefy drugiej, gdzie trzymamy wszystkie swoje farmy. Więc tutaj naprawdę jest trudny temat, jeżeli chodzi o kradzież MG, no bo nikt nie trzyma farm w Z1 już w tej chwili. Tam raczej jest pusto po prostu. Albo są jakieś małe konta, które tam, nie wiem, budują się, nie wiedzą jak grać, albo dopiero się utworzyły. No w każdym razie wiele kapeków się tam nie znajdzie. Rozumiem. Natomiast my raczej trzymamy tutaj harmonię pod tym względem. Oczywiście byli gracze, którzy byli nieszczęśliwi. Ja miałem farm killera, który zaczął polować na farmy
przez to, że został wyrzucony z top sojuszu, gdzie po prostu jego punkty zabicia były za niskie dla nas. No, tak jest czasem. Nie wytłumaczysz wszystkim, nie? No, więc on poszedł tą ścieżką. No, mieliśmy gracza, który z kolei był bardzo niekulturalny i tam wiem, że wulgarne rzeczy wypisywał do kilku pań w naszym królestwie i też został za to ukarany i też został zniszczony, spalony i też poszedł tą stronę. Na szczęście już migrował sobie od nas. No bo tak jak wspominałem wcześniej, to jest gra, my jesteśmy tutaj po to, żeby się bawić, no i pewne zachowania antyspołeczne nie będą nigdy akceptowane w królestwie. Kumam. Czyli już też macie dobre podejście do takich spraw. No czasem tak trzeba, no czasem trzeba wiesz, zrobić. Jest to jakimś kosztem, no bo wiadomo, że tam trochę tej farmy ucierpiało, ale no nie można czegoś takiego tolerować, no więc tutaj też nie będziemy się za bardzo z tym delikatnie postępować. A tą strefę pierwszą w lewym górnym rogu już też ogarnęliście właśnie tak, żeby tam jak coś to takich ludzi rzucacie banicjem? Czy jeszcze tam jest jakoś dostępność? Wiesz, chodzi mi o to, że no tam jak rzucisz takiego delikwenta, to on potem nigdzie się nie dostanie, nie? Jest jakby w takim jednym więzieniu, nie? Siedzi sobie. Tak. Mamy ją ogarniętą. Na tej strefie są wszystkie przejścia pod naszą kontrolą i tak pod kontrolą właśnie tych najbardziej aktywnych i zaufanych oficerów. Także jeżeli ktoś tam wyląduje, to momentalnie jest blokowany we wszystkich sojuszach, nie ma się jak stamtąd wydostać. Ja pytam cię o to, bo ja wiem jak u siebie miałem na 3090, że ja kontrolowałem 7 sojuszy i ja po prostu tak no, ja miałem ogólnie całą lewą, czy całą prawą stronę od góry do dołu i troszeczkę środka z lewej strony, przepraszam, z prawej strony. Kontrolowałem 7 swoimi sojuszami, gdzie miałem swoje farmy R5 i kiedy właśnie pojawił się taki farm killer i Amerykańcy, którzy ze mną grali, sobie nie dawali rady tam u góry, to oni właśnie no tam ich farmy najbardziej traciły i potem miałem spam, wiesz, jakby tak powiedzieć, graczy, nie? I tak dalej. Tak, czy nie tylko spam, że mi tam pisali, że mam, ale przede wszystkim miałem spam po tych farm sojuszach, że ludzie uciekali, wiesz, tam z tych górnych pułapów do sojuszy, gdzie ten gość by się po prostu nie dostanie, nie? Więc poza tym jakiś czas temu pewnie też wiesz, że wprowadził Alili to, że no mogą ludzie wracać do sojuszu z automatu, jak ich wpiszesz, no i też mogą z automatu mieć bana i nie wejdą do żadnego sojuszu, nie? Po prostu wrzucasz jego nick i tyle, nie? Stosujemy tą ban listę bardzo często. Jeżeli chodzi o białą listę, czyli tych automatycznie akceptowanych ludzi, to raczej staram się tak, żeby w każdym sojuszu ci najwięksi wojownicy byli zawsze dostępni, tak? Że oni zawsze mogą wskoczyć. Także to nie jest, że każdy sojusz trzyma swoje miejsca, tylko raczej te osoby, które najwięcej walczą, mają wszystkie drzwi otwarte. No tak, w sumie tak. Ja bardziej te R4 dawało, ja bardziej takie wejścia dawałem tylko graczom, którym ufałem i swoim R4, czy też no wiesz, z rady graczom, nie? To oni mieli open wejść, nie? A ile możesz mieć osób w radzie? No nie, tam masz listę 60, tylko mówię ogólnie kont, bo tam, wiesz, miałem na przykład takiego gracza, który bardzo robił crawla, czyli robił baszty, nie? I on, żeby się dostać, no to musiał zawsze prosić o to, żeby kogoś tam, żeby ktoś go przyjął w tych sojuszach, wiesz co chodzi? No i on właśnie, ja go tak sobie dodałem, bo wiem, że zawsze chodził, robił je przez cały czas, poświęcał bardzo, to był jakiś rustek, jak dobrze pamiętam. I wiem, że on sobie to po prostu systematycznie tworzył, robił, więc dlatego ja z tych nowych opcji akurat bardzo korzystałem. Jak i wiesz, tą dobrą stronę, tak i w tą złą stronę, nie? Zgadzam się w 100%. No jeżeli jest jakieś narzędzie, które możemy wykorzystać i które sprawia, że jest nam łatwiej, no to trzeba z niego korzystać, bo inaczej zostaniesz z tyłu. No, dokładnie, no tak samo jak z nowym skillem, chociaż te nowe skille, jeżeli chodzi o banicję i tak dalej, powinna to trochę poprawić, bo samo to, że ci potem farm killerzy albo MG by, wiesz, co kradną MG i tak dalej, potem wejdą ci w Z4 w Kingsland i tam ci robią, znaczy w Z4 w KVK i tam ci robią problem, bo co z tego, że ich wyrzucisz do strefy pierwszej, jak on sobie może do Z4 wejść na spokojnie w KVK, nie? Nie miałem nikogo od chyba 4 MG, kto by próbował ukraść MG, także tutaj pod tym to względem dobre.
Naprawdę jest ładna passa, którą mam nadzieję, że utrzymamy dalej. No teraz akurat mieliśmy. Teraz akurat mam wolne MG z racji tego, że Kill Event padł idealnie na otwarcie Kingsland, więc nie ma sensu nawet tego układać. No nie. Nie za Ale open. tak to układamy po prostu te eventy pod względem tego przede wszystkim jak to walczy, jaki ma ekwipunek, jak jest przygotowany i na ile jest użyteczny dla królestwa. U was przeważnie wasi gracze mają taki kontakt, gdzie powiedzmy jest od 2-3 marszy w górę, jeżeli chodzi o takie marsze, które są do open field. Chodzi mi, wiesz, że mają powiedzmy gear, tam powiedzmy 2-3 marsze na złocie, czy tam złoto z fioletem pomieszane i idą coraz wyżej, nie? Że jakby tak od tego poziomu sobie mniej więcej zaczynają, żeby być konkurencyjny w open fieldzie. Gdzie? Znaczy, staram się prowadzić ludzi od początku. Mam bardzo dobrych zawodników, którzy walczą jednym lub dwoma marszami i z tym też nie ma żadnego problemu, bo tak naprawdę moim zdaniem dawanie przeciwnikowi darmowych kapeków no, trochę mija się z celem, więc jeżeli ktoś ma ten jeden marsz przygotowany tak, żeby walczyć nim w ruinach, żeby mieć go na Kingsland, to niech walczy tym jednym marszem. Jeżeli ma wyprowadzić drugi marsz tylko po to, żeby go wyprowadzić i odleczyć, to nie ma sensu. Mamy na tyle dużo wielorybów i tyle dużo dużych graczy, że jeżeli ktoś sobie gra tym jednym marszem, to niech sobie gra tym jednym marszem, niech dobrze nim steruje, niech nauczy się grać tak, jak powinno się nauczyć grać. No i przede wszystkim niech się nie boi, bo to też jest duży problem czasami, zwłaszcza w tych niższych sojuszach, które mają mniej siły, gdzie no, gracze zaczynają tańczyć zamiast walczyć. To prawda. To prawda. Czasem tak jest. Przygotowujemy tych graczy, raczej staramy się im wytłumaczyć, na czym to polega, jak mają rozwijać to konto, ale jeżeli chodzi o myślenie królestwa, to tutaj jestem zdania, że najlepiej zrobić sobie ten jeden marsz, mieć go w pełni bojowego, dopiero brać się za następny, nie próbować chwytać wszystkich strok za ogon. No to prawda, że najlepiej po kolei robić 1, 2, 3, nie cisnąć na raz, i tyle. I też w sumie jak ostatnio tam debatowałem z znajomym, też stwierdziliśmy, że lepiej jest iść w to, żeby mieć 5 marszy złotych, a potem dopiero sobie kombinować z tymi kultami i tak dalej, bo jak zaczniesz robić jeden marsz i tam jeszcze zrobisz na złocie wszystko skrytnie ci powiedzmy i zaczniesz walić to kulty, no to troszeczkę ograniczasz swoje performance całe, mi się zdaje, w walce, nie? Że lepiej no tak, iść te więcej. Takiego, jeżeli chodzi o full crit i tak dalej, no to uważam, że to jest obowiązek dla rally liderów, bo każdy rally garrison leader powinien mieć pełny ekwipunek na full cricie i tam jakiś fajny iconic level, żeby to się trzymało i żeby to nie padło, bo też nikt nie lubi brać niepotrzebnych martwych. Ale jeżeli chodzi o open field, to ten zwykły złoty set w zupełności wystarczy. Naprawdę parę procent nie zrobi aż tak dużej różnicy, jak wprowadzenie kolejnego marszu. No tak. Dlatego właśnie mówię o tym, że tak po prostu jak gadaliśmy, wyszło, że lepiej to mieć te 5 marszy złotych i sobie na tym lecieć, a potem myśleć o jakichś kultach i tak dalej, niż kombinować. Byleby nie wyprowadzać niebieskiego ekwipunku albo czegoś takiego, bo to jest naprawdę darmowe KP dla przeciwnika. Już nie mówiąc, że umiera od samych obrażeń obszarowych. No ja widziałem ludzi, którzy na fiolecie, na łukach, na samym fiolecie, ale skrytowane, no robili niezłe cyfry na KVK, które są już sokowe, nie? Też zależy jak oni grają, bo no tutaj trzeba rozgraniczyć jakby ten typ graczy, że niektórzy są graczami drużynowymi, jak trzymacie piłkę w polu, to rzeczywiście trzymają tą linię, a niektórzy tańczą na tyłach, próbując zdobyć jakieś raporty po 1000%. No i nie powiem, że to jest złe, no ale jednak ktoś musi stać z przodu, przyjąć na siebie te obrażenia i oddać je w przeciwnika, żeby inni też mogli walczyć, więc no tutaj jest apel o odwagę, że tak powiem. No i czasami jako gracz, który gra w drużynie, no musisz być gotowy na to, żeby oberwać i pozwolić drugiemu graczowi też się wykazać. Jeżeli wszyscy zaczną uciekać przed obrażeniami, to niestety cała formacja się rozpada.
Tak, no bale są bardzo ważne, zresztą ja zawsze też mówiłem, żeby gracze nie tylko byli aktywni w grze, ale także też polegali na markach i na tym, co właśnie tak jak ty lub też twoje R4 mówią, nie, podczas takich walk, żeby się, wiesz, nie wyłamywać, tutaj, nie? jeżeli chodzi o komunikację głosową, Tak. to jest bardzo ważna. Tak. Też u nas zawsze Discord jest po angielsku Mhm. i to jest jakby standard, że takim najbardziej komunikatywnym językiem Jest w grze angielski. Ja też Mhm. zazwyczaj komunikuję się po angielsku. Mhm. Pozostali królowie również. Mhm. Także tutaj nie ma jakichś większych odstępstw. Natomiast cały czas staramy się to w miarę mobilnie sterować. Mhm. No i też bardzo fajnie, że wprowadzili te markery, które podążają za marszem. Tak, Osobiście tak. wolę z nich korzystać, bo uważam, że są dużo bardziej elastyczne i łatwiej jest oznaczyć któryś marsz jako lidera, Tak. kogoś silnego, niż przestawiać te markery ciągle. To prawda, to prawda. Dobra, ogólnie te większe rzeczy, które chciałem się dowiedzieć na temat waszego królestwa, wiemy. Też tutaj dużo widzom jakby nakreśliłeś, jak to wygląda u was na KVK, jak to wygląda też przyszłościowo, jakie macie plany i też na temat tych właśnie migracji. No jak u was też wyglądają ogólnie od środka królestwa, bo to też jest bardzo ważne. Ludzie, jak chcą gdzieś przejść, to też się próbują dowiedzieć, słuchaj, czy to jest tak, czy to jest tak, czy tak jest inaczej. Nawet nie zapytałem cię o event 20 głów, ale przypuszczam, że jeżeli MG sobie dobrze ogarniacie, to też przypuszczam, że tam top 3, jeżeli 20 głowy uniwersalne, kto ma co zdobyć, to też to logicznie rozdzielacie. Czy Nie steruję tym. Nie? Robicie FFA? Raczej jeżeli chodzi o 20 głów, to gracze sami między sobą się dogadują. Kto chce to zająć, kto będzie pchał. Ja tutaj zostawiam wolną rękę i jakby nie próbuję tego nadzorować. No rozumiem. No nie, no, to też można tak to rozumieć. Zależy, że jakich masz ludzi. No ja ogólnie jestem tego zdania, że jednak tą top 3 trzeba jakoś tak ułożyć, bo to też dla dobra królestwa i też dla dobra tego, jak dany gracz się nam przyda bardziej na KVK, bo są, wiesz, znałem ludzi, którzy się dogadywali, a wrzucał na konto, które było takie dość średnie, więc no, różnie to bywa, prawda? To się ogranicza do tego, że pytają krakenów, czy zamierzają pchać. No tak, też tak można załatwiać to, żeby było prościej. Powiedz mi tutaj ostatnio, powiedz mi, jeżeli chcesz, to jest ten czas, gdzie możesz tutaj zaprosić ludzi do swojego królestwa, bo jesteście już w trakcie końca KVK, więc zaraz niedługo pewnie migracja się u was otworzy i pewnie może jacyś fajni gracze też z Polski by chcieli do ciebie zmigrować. Otwiera się u nas migracja do SOC, mamy te 150 miejsc. Tutaj jeżeli Optimus się zgodzi, możemy zamieścić swój Discord w opisie gdzieś tego filmu. Tam jest narzędzie do otwierania ticketów, można wkleić swoje konto i po prostu porozmawiać czy ze mną, czy z kimś z Rady Królestwa na temat migracji do nas. Jeżeli chodzi o nasze wymagania, przede wszystkim aktywność. Ja wiem, że niektórzy gracze pochodzą ze słabszych królestw, które nie walczyły, że gdzieś ta historia jest różna. No i tutaj nie zamierzam was skłamać. My się bijemy się ostro. My bawimy się tą grą, lubimy robić szalone rzeczy i nie patrzymy na martwe żołnierzy. Jeżeli uważasz, że jesteśmy fajnym miejscem i chcesz być w takim królestwie, to zapraszamy. A jeżeli nie jesteś gotów, no to też nie chcę, żebyś tutaj czuł się źle, bo będziemy wymagać tej aktywności. No, ja mogę tylko dołożyć tylko to od siebie, że coraz więcej pojawia się polski królestw i też polskich króli właśnie na tak młodych KD jak tutaj 3289. Więc coraz więcej też wiem, że polski graczy, którzy grają na takich troszkę słabszych kontach, też właśnie próbuję zmigrować do takich królestw jak twoje królestwo. Więc no, tak jak powiedział tutaj król 3289, że no aktywność jest ważna, czy to co ja na przykład tłukę w niektórych filmikach, nieraz tutaj też wam, aktywność jest bardzo ważna na KVK i na okresie też jałowym, bo to też pomaga wam lepiej prowadzić konto. To jest czysta matematyka na dobrą sprawę. 150 ludzi w sojuszu,
spalając dziennie swoje AP, tylko i wyłącznie, bez ładowania żadnych Mhm. butelek, jest w stanie wykręcić ponad 3 skrzynki sojuszu Tak, to każdego prawda. dnia. To jest 18 godzin przyspieszenia w każdej skrzynce. Mhm. Pomnóżcie to sobie, dodajcie do tego jeszcze przyspieszenia z samego bicia fortów i tak naprawdę każdego dnia ponad 50 godzin przyspieszenia każdy członek aktywnego sojuszu dostaje za free. Mhm. Także my tego wymagamy, bo lubimy się bić, a żeby się bić, trzeba być na to gotowym. Tak, to jest prawda. Dobra, tyle ode mnie. Dzięki wielkie, Santi, że się zgodziłeś, żeby nagrać tutaj filmik Nie ma dla nas. problemu, bardzo miło się rozmawiało. Dzięki wielkie, że też opowiedziałeś też o swoim królestwie, bo to też tutaj no ludzie lubią mieć konkretne informacje, zwłaszcza od króli. Więc dzięki też wam, widzowie, że jesteście, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas pchamy to do przodu, coraz lepiej to idzie, przez cały czas rozwijamy to i widzę, że to ma sens i dopóki to będzie miało sens i też tutaj będziecie ten kanał wspierać i on będzie rósł, to tym bardziej ja będę dalej to tworzył, więc dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, hejo! Do zobaczenia.